Witajcie kochani w odcinku z serii Wszystko co musisz wiedzieć o. Dzisiaj opowiem wam o miesiącu kwiatów w Tibi. Zapraszam do oglądania. Każdego roku czerwiec jest miesiącem kwiatów w Tibi. W czasie jego trwania na Port Hope znajdziemy driadę Rosemary, która w zamian za 5 nasionek odda nam pod opiekę flower pot. Z doniczki będziemy mogli wyhodować losowego kwiatka. Ilość doniczek, jaką możemy dostać od driady, jest nieograniczona. Zależy tylko od ilości posiadanych przez nas nasion. Ale skąd zdobyć te nasiona? Otóż możemy wydropić je z mopków, które widzicie teraz na ekranie. Ja dość dużo ich nazbierałam w trakcie biegania po Summer Courcie. Dodatkowo w czerwcu pojawiają się rajdy, o których opowiem w dalszej części filmu. Wspomnę teraz tylko, że z mobów tam występujących również te nasiona wypadają. Jeśli chcielibyście wyhodować roślinę, a miesiąc czerwiec już minął, to po server Save jeden flower pot respi się na wyspie Bonak w domku NPC Onfroya. Jeśli już zdobyliście flower pot, opowiem wam, jak wyhodować piękny kwiat. Rośliny do rozwoju potrzebują wody, a więc przyda nam się konewka. Możemy ją zakupić w kilku miejscach u NPC lub podnieść z ziemi w Venorę. Gdy klikniemy na flower pot, pojawia nam się opis przedmiotu. Jeśli będzie zawarta w niej informacja, że ziemia w doniczce jest sucha, to znaczy, że musimy ją podlać poprzez użycie konewki na doniczce. Kwiatka możemy podlewać co 20 godzin. Podlewając go, mamy szansę na to, że osiągnie kolejny etap rozwoju. Etapy są 4. Pusta, wysiana doniczka, kiełkująca roślina, roślina w trakcie rozwoju oraz roślina w pełni wyrośnięta. Podczas trwania 2 pierwszych etapów nie wiemy, jaki finalnie otrzymamy kwiat. Dopiero po przejściu do etapu growing sprawa wygląda tak. Gdy nasz kwiat w pełni urośnie, nie potrzebuje już podlewania. Po 5 dniach zamieni się w withered plant, który po podlaniu przejdzie do etapu rośliny w trakcie rozwoju. Jeśli przeoczymy ten proces i nie użyjemy na nim konewki, to po kolejnych 2 dniach zastaniemy pustą doniczkę, z której nic już nie wyhodujemy. Aby utrzymać efekt w pełni wyrośniętej rośliny, będziemy potrzebować przedmiotu o nazwie Ice Flower Seeds, który możemy zdobyć podczas trwania Tywing Mini World Change. Krótkim słowem wyjaśnienia. Jest to mini World Change, podczas którego śnieg na Svargrond topnieje, a na powierzchni możemy znaleźć Ice Flowers. Gdy kwiat jest w pełnej fazie rozwoju, po kliknięciu na niego mamy około 20% szansy, że w naszym plecaku znajdzie się Ice Flower Seed. Kwiat ponownie zakwita po 4 godzinach i znów możemy go zerwać. Gdy uda nam się pomyślnie zerwać 10 nasionek, otrzymamy osiągnięcie Ice Harvester. Często zdarza się, że ten mini World Chain występuje kilka dni pod rząd, a więc warto przed SS-em wylogować się na Svargrond, gdyż będziecie mieli większą szansę spotkać te kwiaty jeszcze niezerwane. Dodatkowo Ice Flower Seed możemy zasadzić w pustej doniczce i wyhodować kwiat o nazwie Winter Blossom. Gdy użyjemy Ice Flower Seed na wyrośniętej roślinie, to nie będzie ona już nigdy wymagała podlania i zostanie na tym etapie wzrostu już na zawsze. Ważna informacja. Do hodowli kwiatów nie musimy mieć domku. Kwiaty możemy mieć ze sobą w plecaku i gdy jesteśmy online, ich timer jest naliczany. Tak samo jest w depo. Jeśli mamy w nim doniczkę i stoimy przy nim, to czas również się dla nich liczy, a gdy odejdziemy od depo, no to już nie. A więc mały protip ode mnie. Jeśli macie dużo wyrośniętych roślin, a niekoniecznie chcecie je wstawiać do domku i nie macie użytych na nich Ice Flower Seeds, to możecie je przechowywać w depo. Moje już są tutaj od roku i mają się dobrze. Jeśli uda nam się wyhodować 100 roślin, to jest doprowadzić je do ostatniego etapu wzrostu, to otrzymamy osiągnięcie Green Thumb. Dodatkowo, jeśli na wyrośniętym kwiatku użyjemy Ice Flower Seed, otrzymamy Achievement Preservationist. Jak już wcześniej wspomniałam, miesiącu kwiatów towarzyszą rajdy potworów, a dokładnie rajdy Dryad, czyli okazja na wbicie bestiary i szybkich 50 charm pointów. Rajdy odbywają się o losowej porze dnia w jednym z 4 miejsc i są poprzedzone komunikatami. W trakcie ich trwania pojawia się 5 fal Dryad, gdzie pierwsza w momencie pojawienia się komunikatu, a każda kolejna co 15 minut. Z Dryad wypadają itemki, które widzicie na ekranie oraz wspomniane wcześniej nasiona. To by było na tyle, jeśli chodzi o czerwcowy event. Trzymajcie się cieplutko, pa!